Cześć, z tej strony Jarpen, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Dzisiejszy odcinek sponsoruje moja żona Helga, która postanowiła wyciągnąć mnie na wycieczkę do Burgistein, gdzie znajduje się zamek. Przed nami 38 km, 800 metrów przewyższeń. No i zobaczymy, czy damy radę, bo zanosi się na niezłe wyzwanie. No i tak przy okazji za chwilkę spotkamy dwoje naszych znajomych, którzy postanowili nam dzisiaj potowarzyszyć i pośmiać się z tego, jak wolno jedziemy. Pierwszy odcinek był bardzo łatwy, był on bowiem zjazdem, zjeżdżaliśmy do Doliny Belb, no i ten pierwszy odcinek kompletnie nie zapowiadał tego, co się miało dalej wydarzyć. Helga postanowiła już sobie odpocząć, ledwo żeśmy z domu wyjechali, a ta już siada sobie nad strumykiem. Chodź, jedziemy dalej. Niedługo potem wyjechaliśmy do Tofen, gdzie dołączyliśmy do Jacka i Malwiny, no i dalej pojechaliśmy w kierunku Burgistein. I od tego momentu, kiedy zaczęliśmy wspólną jazdę, zaczęły się pierwsze delikatne podjazdy, choć nie zapowiadało to tego, co nas czekało później. Od Rumlingen zrobiło się znowu tak troszeczkę bardziej płasko, co wzbudziło we mnie niepokój. A dlaczego? No tak naprawdę mieliśmy dzisiaj do pokonania kilkaset metrów przewyższeń, a tymczasem droga była ciągle płaska, co oznaczało, że praktycznie cała wspinaczka, cały trud dzisiejszego wyjazdu czekał nas tuż przed zamkiem, takie wiecie, prawdziwe zdobywanie. I tu szczególnie niepokoiłem się o Helgę, która nie była przyzwyczajona ani do takiego kilometrażu, ani do takiej wspinaczki, takich przewyższeń, no ale na dobrą sprawę to ona zaproponowała tą wycieczkę, więc podejrzewałem, że chciała zrobić wszystko, żeby tylko udało jej się dojechać na górę. Na podjeździe oczywiście zmniejszyliśmy prędkość do minimum i część z nas walczyła tak naprawdę ostro o każdy oddech, o przetrwanie, powoli, ale do przodu. Na samym podejściu do zamku odpuściłem i prowadziłem rower, nie było sensu jechać po tym żwirze. Reszta oczywiście dzielnie wspinała się do samego końca, ale no twardziele. When you open up your eyes, then you realize that the morning sun
is creeping through the trees. It's another mystic morning that makes your heart a yearning when the sun rises high in the sky. Sam zamek został wybudowany w 1260 roku przez Jordana I, założyciela rodziny Burgistein. No niestety rodzina w 1397 roku wymarła, a sam zamek na przestrzeni wieków przechodził z rąk do rąk. Obecny wygląd pochodzi z XVII wieku, no i niestety budowla jest własnością prywatną i co ciekawe w internecie nie znalazłem informacji, do kogo właściwie tak należy i z kim należałoby rozmawiać, żeby ewentualnie rozejrzeć się w środku. Z tego co udało mi się dowiedzieć, nie wolno wchodzić, koniec, kropka. Zgodnie z prognozą pogody, gdzieś tam za górą Sztokholm zaczęły się pojawiać bardzo ciemne chmury, podobne do tych na przedpolu Mordoru, w związku z tym podjęliśmy decyzję o ucieczce i powrocie do domu. Podczas tego powrotu mieliśmy bardzo przyjemną nagrodę, bardzo długi zjazd, wiadomo, nie jest męcząco, można sobie troszeczkę szybciej pojechać. Zjazd od Rigisbergu aż do Rümlingen i dalej druga część aż do Tofen. Zrobiło się w międzyczasie bardzo chłodno, nieco ciemno, zerwał się taki bardzo nieprzyjemny, przenikliwy wiatr. W związku z tym już wiedzieliśmy, że nadciąga deszcz i był on tylko kwestią czasu. W Tofen nasza drużyna pierścienia uległa rozdzieleniu, no i pojechaliśmy z Helgą do domu. No i oczywiście na sam koniec podjazd jeszcze do domu, bardzo stromy, podjazd, którego bardzo nie lubimy, ale Helga dała radę. No i kilka minut po tym, jak żeśmy weszli do domu, rozpadał się deszcz. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy film, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki! No niestety rodzina w 1900... Jeszcze raz. To i tak w ogóle dobrze, że udało nam się podjechać pod sam budynek i nie pogoniły nas żadne psy. I tutaj sobie teraz przeczytam, bo są bardzo trudne nazwy. W Tofen nasza drużyna pierścienia uległa rozdzieleniu. W Tofen nasza drużyna cierpienia.